Cześć, z tej strony Maja z portalu Eurowizja.org i jest ze mną dzisiaj gościni wyjątkowa Alicja Szemplińska. Cześć, Ala. Cześć. Kompozytorka, wokalistka, songwriterka. Może warto od tego zacząć, ale również od tego, że tak naprawdę twoje starty eurowizyjne były już w 2020 roku. Potem był rok 2023 i dziś jesteśmy tutaj, a ja mam takie wrażenie, że od tamtych pierwszych momentów na eurowizyjnej scenie bardzo dużo się u ciebie zmieniło. Jak ty się na to zapatrujesz? Kim była ta Ala z 2020 roku, a kim jest ta dzisiaj? Myślę, że ta Alicja w 2020 roku jeszcze bardzo mocno szukała siebie. Myślę, że to był taki czas, gdzie dopiero co weszłam w branżę muzyczną, bo jak miałam 17 lat, wydarzył się Voice i zaraz potem preselekcje do Eurowizji. To wszystko wydarzyło się tak nagle. Nie miałam też dużo czasu, żeby to przemyśleć, ani zastanowić się, jaki to miałby być numer, czy ja chcę z takim, czy ja chcę z innym. I myślę, że przez te lata przeszłam, no, mimo tego, że to nie było jakoś bardzo długo, ale wydaje mi się, że przeżyłam ewolucję mojego rozwoju muzycznego i myślę sobie, że teraz jestem na takim etapie, że mam odwagę robić swoje. Super. Bardzo muszę powiedzieć, że słychać to też po twoim albumie, który jeszcze w międzyczasie się wydarzył. Ale muszę też powiedzieć, że no właśnie, jak dowiedziałam się, że będziesz znowu w tej stawce po raz kolejny, byłam bardzo pozytywnie zaskoczona i ucieszona tym też dlatego, że właśnie w międzyczasie był twój album. Pomyślałam sobie, okej, Alicja jest już w takim punkcie, że ona naprawdę wie, czego chce od tej muzyki. A teraz mamy Pray i ono jest jeszcze inne. Mam wrażenie, że jeszcze bardziej w ogóle przestawia trochę do góry nogami to, co o tobie wiedzieliśmy muzycznie. Chciałabym cię zapytać o ten utwór i o to w ogóle, skąd pomysł, żeby on był tak nieszablonowy, bo on łączy w sobie bardzo wiele gatunków. Tutaj mamy R&B, soul, rap, gospel nawet jakiś się pojawia. Skąd pomysł, żeby on brzmiał właśnie tak, żeby tam było tak wiele wpływów i dlaczego akurat ten utwór na Eurowizję? Wiesz co, praca nad tym utworem nie była stricte skierowana pod Eurowizję. Ja po prostu nagrywałam piosenki. Ja wtedy nawet nie wiedziałam, że to są piosenki na album stricte. Ja po prostu często spotykałam się z Wejrą w studio i robiłyśmy muzę. Tak. Wejrą, czyli producentką. Weroniką Gabrielczyk, która jest producentką. Pozdrawiam bardzo serdecznie Wejrę. Pozdrawiamy. I widziałyśmy się praktycznie codziennie w studio i pewnego dnia stwierdziłam, że chciałabym mieć numer gospelowy. Po prostu ja kocham gospel i zawsze ta muzyka była mi bliska. No i to intro tak powstało. W sensie, jak Weronika położyła te pady, to melodia do całego intra przyszła mi tak naturalnie, praktycznie jednym take'iem. Po prostu zaśpiewałam i wiedziałam, że to już jest to. I wiedziałam, że do tego intra gospelowego będą potrzebne chóry. To od razu było, nasze wizje były złączone. No tylko, że chciałyśmy to czymś przełamać. I tak zastanawiałyśmy się mocno, czym można byłoby przełamać gospel, więc stwierdziłyśmy, że poszukamy inspiracji w muzie o tych samych korzeniach, czyli w hip-hopie, bo zarówno gospel, R&B, hip-hop, to wszystko to jest czarna muza, która się po prostu, która ma swoje podstawy w tych samych miejscach. Dlatego stwierdziłam, że z jednej strony to jest nieoczywiste połączenie, ale z drugiej strony te gatunki wbrew pozorom są bardzo blisko siebie. No jasne. A powiedz, czy Wejra była jedyną osobą, z którą pracowałaś nad tym utworem? Wejra Gabrielczyk wyprodukowała numer i z nią też pisałam topline, pisałam tekst, ale był jeszcze Sinclair, który przyleciał aż z Londynu, żeby z nami popracować. On jest świetnym songwriterem, też pięknie śpiewa. Wydał nowy singiel, polecam wszystkim. No i to jakoś tak, ja z Wejrą najdłużej spędziłam czasu nad tym utworem, bo z Wejrą zrobiłam z 20 sesji do tej piosenki. Sinclair nam pomógł tekstowo przy tych zwrotkach rapowych, bo no ja też nie miałam wielkiego doświadczenia w gatunku pod tytułem hip-hop. Miałam jakieś podejście na moim albumie Nie wracam w jednej zwrotce, ale teraz myślę, że to wchodzi na nowy level i razem z tą piosenką mogę zdradzić, że będzie kontynuacja mojego hip-hopowego stylu. Idziesz w rapowo-hip-hopową stronę jeszcze bardziej w swoich kompozycjach? Tak.
Super. Ja myślę szczerze mówiąc, że akurat gospel i hip-hop się świetnie łączą, co też widać po tym kawałku. I jak wiem, chyba jeszcze jest kolejny album twój szykowany w drodze. To pewnie jakiś kolejny krok już. To jest kolejny krok, to jest jeszcze odważniejszy krok w pogoni ze swoimi marzeniami, bo tak naprawdę cały album jest po angielsku i cały album już jest bardzo świadomy i spójny i tutaj już nie ma kompromisów na zasadzie musisz zrobić utwór popowy pod polskie radio. Nie, bo ja tak naprawdę rozstałam się z wytwórnią i potem powstał ten album, więc to zeszła ze mnie cała presja tego, że muszę robić coś dla kogoś, żeby spełnić czyjeś oczekiwania. Ja stwierdziłam, że to jest czas w moim życiu, gdzie ja zrobię muzykę, żeby spełnić swoje oczekiwania, a nie innych. Super. Myślę, że to zawsze prowadzi w dobrą stronę, w najlepszą możliwą pewnie. Powiedz, jak ty się identyfikujesz w ogóle z tą eurowizyjną sceną i w takim razie, bo domyślam się, że utwór, albo bardziej album jest już w większości gotowy, albo w jakiejś części? W większości tak. Okej. To dlaczego akurat Pray, a nie na przykład jakaś inna propozycja z tego albumu właśnie na tę scenę? Myślę, że Pray jest takim manifestem walczenia o siebie i o swoje marzenia. I ja chciałabym zachęcać ludzi do tego. Chciałabym jakby stanąć na tej scenie i pokazać im, że kurde, nawet jak czasem ci się nie uda, podwinić się noga 100 razy, upadniesz, to możesz wstać jeszcze silniejszym. I to jest mój message do ludzi i do świata, do Europy, żeby zawsze walczyli o siebie, o swoją wolność i o swoją moc. Jakby to banalnie nie brzmiało, to myślę, że wszyscy byliśmy w takim momencie życia, gdzie było gorzej i czasami potrzebowaliśmy się zmotywować. To dla mnie ta piosenka jest moją swego rodzaju modlitwą i moim głosem w sercu, który mi poprowadził, żeby napisać ten album. Ale też muzycznie. Wydaje mi się, że ona jest najbardziej nieszablonowa. Łączy w sobie właśnie te wszystkie gatunki w jednym numerze. Mamy tutaj i elementy gospelu, które kocham, i ten przyspieszenie rapowe, i potem imponująca wokaliza na koniec. Czyli to wszystko, co uważam, że wypadałoby pokazać na eurowizyjnej scenie. Bo nie chciałam iść w oczywiste kompozycje, których każdy by mógł się po mnie spodziewać, czyli na przykład smutnej ballady. Ja kocham smutne ballady, będzie ode mnie dużo smutnych ballad. Ale myślę, że ten numer na Eurowizję musi łączyć zarówno elementy zaskoczenia, jak i możliwości wokalne, jak i osobowość artysty. Więc ja stwierdziłam, że zrobię piosenkę pode mnie, a z tego wyszedł projekt, który uznaliśmy wszyscy na tyle unikatowy, że zgłosiliśmy się na preselekcję. Zastanawiam się właśnie nad takim elementem, że właśnie z jednej strony masz tutaj chórowe elementy. Ta piosenka też jakby trochę meandruje, jeśli chodzi o tempo czasami. Domyślam się, że na przykład to ma swoje ograniczenia, jeśli chodzi o sam występ, o samo przedstawienie na scenie. Domyślam się, że też nie możesz zdradzać za wiele, jeśli chodzi o występ, ale co tutaj jest największym wyzwaniem, jeśli chodzi o to sceniczne przedstawienie? Ja myślę sobie, że to jest trudna piosenka do zaśpiewania na żywo generalnie, przez to, że zaczynamy już od wielkiego intra, które jest wymagające wokalnie, ale okazuje się, że hip-hop na żywo wcale też nie jest taki łatwy, żeby w timingu być razem z synchronizacją ruchów i z tym wszystkim, co się będzie działo na scenie, więc teraz nad tym pracuję, ale mogę śmiało powiedzieć, że jestem dużo pewniejsza siebie, nawet w wysokich dźwiękach i w takim monumentalnym śpiewaniu, ale ta odsłona hip-hopowa to jest dla mnie nowość i eksploruję tą część siebie i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby to wyszło super. Brzmi to jak taki też projekt, myślę, rozwijający dla ciebie po prostu, jako nowe wyzwanie. Jestem w dość wygodnym dla mnie położeniu dziennikarskim, bo rozmawiamy też w momencie, w którym znamy zarówno utwór, jak i teledysk, który miał premierę niedawno. No i właśnie, mamy teledysk, w którym widzimy tak naprawdę wiele lokacji ważnych dla ciebie. Ty jesteś z Ciechanowa, prawda? I wiem, że tutaj tak naprawdę on w całości, jeśli się nie mylę, popraw mnie oczywiście, powstawał właśnie tam. Dlaczego zdecydowałaś się właśnie na te miejsca, jeśli chodzi o teledysk? Bo to jest moja historia i to są miejsca mi najbliższe, w których się wychowałam, w których spędziłam moje dzieciństwo, moje
moje lata życia, gdzie te wszystkie moje marzenia się budowały, więc myślę, że to jest po prostu takie najbliższe i takie najbardziej naturalne. Nagrywaliśmy teledysk w kościele farnym, do którego chodziłam całe moje dzieciństwo. Nagrywaliśmy w moim liceum i nagrywaliśmy w mieszkaniu mojej ukochanej cioci, której już ze mną nie ma, więc to było dla mnie bardzo sentymentalne. No i wystąpiła w tym teledysku cała moja rodzina praktycznie z Ciechanowa, która tam mieszka. Moja mama, mój tata, moja siostra, moja babcia. To był jej debiut przed kamerą. Ona bardzo się stresowała w ogóle przez 3 dni przed klipem. Dzwoniła do mnie i mówiła mi: Alunia, ale co ja będę robić w tym teledysku? Miałyście próby? Nie miałyśmy, bo ja wcześniej nie mogłam przyjechać do Ciechanowa, ale ja mówiłam: babciu, po prostu bądź sobą i będzie świetnie. No i dała radę. Jasne, że dała radę. Może były próby przed lustrem. To wiesz, twoje wsparcie przez telefon myślę, że też było cenne. Zastanawiam się w takim razie, skoro mamy ten Ciechanów, mamy reprezentowanie Polski potencjalnie, poprzedni album był po polsku, a z drugiej strony wiem, że już teraz przesuwasz się bardziej w stronę tworzenia po angielsku. Czy ty myślisz o sobie jako artystce bardziej globalnie czy lokalnie? Myślę, że z założenia, pisząc album po angielsku, jako artysta liczysz na to, żeby twoja muzyka poszła jak najdalej i żeby zdobyła zasięg, więc nie mówię teraz o sobie ani, że jestem lokalna, ani, że jestem globalna. Liczę na to, że po prostu ten album zdobędzie jak największy rozgłos i myślę, że Pray jest idealnym rozpoczęciem tej drogi. Zastanawiam się też, czy jesteś w stanie może, już rozmawiając zarówno o utworze, jak i o teledysku, może masz jakąś taką ciekawą historię, którą możesz nam opowiedzieć, jeśli chodzi o sam ten proces twórczy, może jakieś wyzwanie, które się pojawiło, coś, co cię zaskoczyło. Może to być zarówno utwór, jak i teledysk. No to myślę, że jeżeli chodzi o kręcenie klipu, to dużym wyzwaniem było kręcenie go w minus 15 stopniach. Faktycznie. Mieliśmy, w ogóle zaczęliśmy cały plan od ujęć z 20 babciami z ciechanowskiego chóru seniorek, które w ogóle pozdrawiam bardzo serdecznie, były najlepsze na świecie, kocham was dziewczyny za to, że wytrzymałyście. I tak sobie myśleliśmy, jak one sobie dadzą radę, no bo my jeszcze jesteśmy młodsi, no to mamy większą odporność, większą wytrzymałość. I ja tak się martwiłam o te babcie, że one po prostu tam biedne będą, takie trzęsły się całe, schorowane, biedne babulinki. A ja wchodzę na plan i widzę, że tam impreza. Babcie śpiewają Dzień Wspomnienia Lata Anny Jantar. I ja sobie myślę, jeju, ale że w ogóle przyjechałyście tutaj i że dajecie radę. Ja cała zmarznięta, one śpiewają i one do mnie: Alicja, oczywiście, że damy radę. Co ty sobie myślisz? My jesteśmy gwiazdami. Ja wtedy miałam: okej, dobra, wiem, z kim mam do czynienia, świetnie. I to było na pewno wyzwanie, ale bardzo szybko wiedziałam, że damy radę. Mając takich ludzi, damy radę. I ja w ogóle wierzę bardzo mocno w moc Ciechanowa. Czyli jednak trochę lokalnie. Zresztą wierzę w moc mojej społeczności, która mnie wspiera od lat. Odkąd zaczęłam śpiewać, zaczęłam jeździć na konkursy wokalne w Ciechanowie, to zawsze miałam tych ludzi ze sobą. Zawsze mogłam na nich liczyć. Jak byłam w programach, to zawsze miałam największe wsparcie właśnie od lokalnej publiczności i z tego miejsca bardzo im za to dziękuję. Pozdrawiamy ciechanowską społeczność. Brzmi też jak wymarzone otoczenie do pracy, szczerze mówiąc, skoro przyjeżdżasz, a tam wszyscy zwarci i gotowi. Czy występ, który zaprezentujesz na preselekcjach, nawiązuje jakkolwiek do teledysku? Myślę, że przesłaniem na pewno. Historią na pewno. To jest historia o mnie zarówno w piosence, jak i w teledysku, więc wiadomość, którą chcę przekazać, będzie taka sama na występie, ale może nie tą samą formą wyrazu. Okej, jasne. Bardzo fajnie, że to mówisz. Ja też miałam takie wrażenie, że w ogóle ten teledysk wzbogaca dość mocno odbiór utworu. To znaczy, że te dwie całości bardzo dobrze sobie radzą ze sobą nawzajem.
Wiem też, że w społeczności często są takie głosy, że za ten 2020 to tobie się należy żeby reprezentować Polskę ponownie. Czy myślisz, że to może realnie być twoją siłą, twoją przewagą na przykład nad innymi kandydatami? I nie uważam, że to jest przewaga na zasadzie tego, że teraz mi się należy bardziej niż innym, no bo jednak startujemy w tej stawce, każdy pokazuje swój numer i zależy wszystko od odbioru ludzi. Natomiast ja czuję, że od 2020 jest taka społeczność, w ogóle ludzi w internecie, w Polsce i za granicą, którzy bardzo by chcieli, żebym pojechała na ten konkurs, że oczywiście, że to daje motywację i to buduje, to uskrzydla, to cieszy, że ta piosenka się podoba. Jasne. Ja też mam takie wrażenie właśnie, że ty byłaś takim bardzo wyczekanym nazwiskiem, ale powiedz też w ogóle tak generalnie, może nawet odchodząc troszkę od tego eurowizyjnego kontekstu, a może w nim zostając, czy ciebie na przykład porażki demotywują, czy raczej budują? Wiesz co, myślę, że po moich wszystkich doświadczeniach życiowych wydaje mi się, że jednak motywują mnie do tego, że jak coś się nie uda, to wiadomo, będzie ci smutno i zajmie trochę czasu, żeby się pozbierać, ale finalnie zawsze wstawałam silniejsza, więc chyba motywują. Super. Właśnie zastanawiałam się nad tym też właśnie w kontekście tego, że jednak wiem, że te dwa podejścia już są za tobą. Czy zajęło ci realnie dużo czasu, żeby pomyśleć sobie o tym, że okej, to trzecie podejście może być możliwe dla mnie? Czy ty miałaś taki moment, że sobie pomyślałaś, okej, jestem już w innym miejscu muzycznie, zależy mi na innych rzeczach, że na przykład stwierdzałaś, że już nigdy nie widzisz siebie na tej scenie eurowizyjnej? Ja nigdy nie mówiłam sobie, nigdy. Ja sobie myślałam, że po prostu jak przyjdzie moment, w którym poczuję, że to mogłoby być to i to mógłby być odpowiedni utwór, to po prostu to zrobię i nie będę sobie robiła z żadnych założeń w mojej głowie, że to musi być na przykład 2025 lub 2024. Okay. I to przyszło tak naturalnie, że nawet nie pisząc piosenkę na Eurowizję, coś w moim sercu powiedziało mi, to może być piosenka na Eurowizję, więc poszłam za tym i po prostu ją zgłosiłam. To nie był jakiś właśnie tajny, uknuty plan przez ostatnie lata, jakby tu zrobić numer na Eurowizję, bo wiem, że też w wielu krajach się tak robi, że robi się numer stricte pod Eurowizję. Są nawet konkursy na numery najlepsze eurowizyjne. U mnie to bardziej wyszło z tego, jaka ja jestem i jakbym chciała, żeby ludzie odbierali moją twórczość. Super, super to słyszeć, że też to przyszło w takim dobrym momencie dla ciebie. To jest też, mam wrażenie, dość szczególna Eurowizja, w takim znaczeniu, że były naciski na telewizję polską, żeby ona się wycofała ze względu na udział Izraela. Też różni artyści się wycofywali ze stawki początkowo, zgłaszając się do niej. Zastanawiam się, jak ty się w tych napięciach odnajdujesz w ogóle? Ja uważam, że my artyści jesteśmy w tym konkursie dla muzy. Oczywiście nikt nie jest ślepy, ja jestem przeciwna wojnie, jestem za prawami człowieka, ale absolutnie nie uważam, że to my artyści powinniśmy się wstydzić występując na tej scenie. No tylko wiemy, kto się powinien wstydzić. I ja uważam, że wycofując się, robimy trochę im łatwiejszą drogę do wygranej. Jakby spojrzeć na to z tej strony. To prawda. No myślę, że tutaj dużo takich strategicznych ruchów wszystkie strony wyciągają. Chciałam cię zapytać jeszcze, już tak stricte wracając właśnie do tego, z czym ty się czujesz najlepiej. Jakie są twoje wymarzone muzyczne współprace na ten moment? Gdybyś mogła sięgnąć z każdej półki, każdy kraj, gatunek, co by ci się marzyło? Myślę, że marzyłby mi się collab z Sashą Kibble, z K1, z Ray, z Danielem Cesarem, z Hair, z Beyoncé, wiadomo. Jasne, oczywiście, no ale to myślę, że ciężko mogłoby być, żeby
mieć duet z Beyoncé, ale kto wie? Ja po to pytam, żeby marzyć i żeby manifestować to wszystko tutaj. Thank you, Beyoncé. Mam nadzieję, Beyoncé, jeśli to oglądasz, to jest cichy znak. Ja myślę, że jest bardzo duża szansa, że właśnie Beyoncé nas ogląda. Ja też tak myślę. Pozdrawiamy w takim razie, na wszelki wypadek. Beyoncé, pozdrawiamy i dziękujemy za wszystko. To dzięki tobie się tutaj znalazłyśmy. Tak, ja się podpisuję. I zapytam cię również w takim razie, wracając znowu do tego eurowizyjnego podwórka, jakbyś miała wybrać takie współprace, które by cię ciekawiły muzycznie, z artystów. Ze wszystkich krajów? Tak. Także to może być Polska, ale to nie musi być Polska. To bym chciała współpracować z Celine Dion. Oczywiście, byłam na jej koncercie kiedyś nawet i płakałam bardzo mocno. Kiedy to było? To było w 2016 roku. To był wspaniały koncert. Skręciłam po nim kostkę, co prawda, bo tak się podekscytowałam, że spadłam ze schodów i wszyscy ludzie spadli razem za mną, bo ja po prostu miałam 15 lat i założyłam 15-centymetrowe szpilki, bo sobie pomyślałam, Jezu, idę na koncert Celine Dion, nie mogę iść na płaskich butach, prawda? Mój tata mi mówił, nie, To jest poświęcenie. Mój tata mi mówił, nie, ale nie zakładaj butów takich, dziecko, masz 15 lat, co ty w ogóle robisz? A ja stwierdziłam, nie, tato, to jest mój dzień, Beyoncé. Celine Dion mnie zobaczy po prostu i oszaleje. No i tak było, że... Zwłaszcza buty. Zwłaszcza te buty, wiadomo, jakby z balkonu na najwyższego balkonu, gdzie w ogóle nawet ja ją ledwo widziałam, to na pewno ona by mnie zobaczyła. Więc założyłam te obcasy, no i po prostu miałam tyle emocji w sobie, że się potknęłam na schodach i nie tylko ja się wywróciłam, ale jeszcze jakieś 70 osób za mną. To całkiem niezłe wspomnienie, szczerze mówiąc, koncertu Celine Dion. Bardzo ci życzę również tej współpracy. Czy ktoś jeszcze? Mam nadzieję, że ona tego nie widziała, bo nie wiem, czy by chciała ze mną współpracować. Mamy nadzieję, że Celine Dion tego nie słucha w takim razie. Oby. Kurde. Byłoby przypołowo. Czy ktoś jeszcze? Oprócz Celine Dion? Najbardziej Celine Dion. Jednak mimo wszystko po tym koncercie po prostu sobie wymarzyłam tą współpracę. No to jest prawdziwa ikona w takim razie, zdecydowanie, jeśli chodzi o eurowizyjną, ale w zasadzie to nie eurowizyjną, pozaeurowizyjną scenę również. Czy słyszałaś już jakieś propozycje z innych krajów z tegorocznej stawki? Coś słyszałam właśnie, bo tutaj znam taką osobę, która mi puszcza przedpremierowo, kurde, to by wyszło na to, że Maliki, nie, premierowo piosenki z zagranicy i właśnie słyszałam, ale nie pamiętam z jakiego kraju i jak się nazywały, więc nie powiem ci, co o nich myślę, ale niektóre słyszałam. No spokojnie, w razie czego będzie na to czas. Słuchaj, zapytam cię w takim razie, życząc ci z całego serca, żeby ten koncert już 7 marca, wiemy, bo się dzisiaj dowiedzieliśmy, potwierdzone, mamy informację, że... 7 marca. Tak. 7 marca odbędzie się koncert, więc domyślam się, że do tego czasu na pewno jesteś na maksa zajęta. To powiedz, co będziesz robiła po preselekcjach? No mam nadzieję, że może uda mi się wyspać raz w przeciągu ostatnich 3 miesięcy, bo jeszcze mi się to nie udało, jak słychać. No i co? Mam nadzieję, że po preselekcjach po prostu parę miesięcy później będę jeść sznycla w Wiedniu. To są najlepsze możliwe życzenia, najlepsze możliwe plany. Ja ci bardzo tego życzę w takim razie. Czy jeszcze coś byś chciała powiedzieć jako ostatnie wieńczące słowa do widzów, fanów? Chciałabym powiedzieć do widzów, fanów, #PrayForEurovision. Pozdrawiam Eurowizję.org. Jesteście super, wspaniali. Po prostu dziękuję wam za wsparcie od tylu lat. Eurowizję.org i dajcie #PrayForEurovision, jak dotrwaliście do końca tego filmu. O Jezu. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Słuchajcie. #PrayForEurovision. Słuchamy utworu, słuchajcie albumu Alicji, to są moje słowa też poprzedniego, bo ja jestem jego wielką fanką. Naprawdę ci się podobał? Ja go uwielbiam. Dzięki. Słuchałam go wczoraj wieczorem po raz ostatni i tańczyłam. Tak. Mega mi miło. Jest super. Jesteś miła. Dzięki. I życzę ci w takim razie tego sznycla w Wiedniu Dziękuję bardzo, ja też sobie go życzę. i wielu innych wspaniałych przygód, które przed tobą. Wszystkiego dobrego tobie. Dzięki. I dziękujemy wam. Do usłyszenia.